Doktor inżynier Dorota Bociąga jest adiunktem w Instytucie Inżynierii Materiałowej na Wydziale Mechanicznym. To jej Politechnika Łódzka zawdzięcza rozpropagowanie innowacyjnej metody design thinking i stworzenie pierwszej pracowni DT w regionie łódzkim. Ale to tylko wycinek jej naukowej działalności. Warto poznać jej drugie oblicze. Zajmuje się inżynierią biomedyczną i ma za sobą wiele ważnych projektów, takich jak CIMET, projekt implantów ortopedycznych. Projekt dotyczył opracowania technologii wytwarzania powłok diamentopodobnych, czyli DLC, Diamond Like Carbon, z domieszką krzemu. Zostały wskazane bardzo konkretne implanty, gwoździe śródszpikowe i płytki dłoniowe. Zgodnie z całą sztuką badań klinicznych, która została napisana przez lekarza prowadzącego te badania, był wykonany szereg pomiarów, badań, które na końcu miały pokazać i zweryfikować, czy ten wzrost kostny jest szybszy, czy też nie. Oczywiście wszystko musiało być wykonane w taki sposób, żeby potwierdzić, że ta technologia niczego nie burzy, te powłoki wytworzone są biozgodne, bo to jest podstawa, a to, że robią coś więcej, to jest tylko in plus. Zweryfikowane zostało to w badaniach na 2 rodzajach implantów, natomiast przeniesione zostało i wskazane przez firmę na określone implanty z ich całej gamy tego, co oferują, jeżeli chodzi o implanty. A tym samym pacjent, taki, który idzie gdzieś tam do szpitala, może taki implant dostać. To nadaje sens kolejnym działaniom. Praca naukowca jest fascynująca, szczególnie gdy efekty są tak imponujące. Domieszka krzemu w implantach ortopedycznych zapewnia ochronę implantu przed destrukcyjnym oddziaływaniem środowiska płynów ustrojowych, zapobiega metalozie oraz alergii na składniki metaliczne, a także przyspiesza gojenie ran i minimalizuje ryzyko wystąpienia powikłań pooperacyjnych. Kości wzrastają się znacząco szybko, co jest bardzo dobrą wiadomością, szczególnie dla osób starszych i sportowców. Sukces projektu przerodził się w sztafetę kolejnych udoskonaleń implantów. Firma przyszła z kolejnym zapytaniem, czy nie moglibyśmy zrobić dla nich jeszcze czegoś w zakresie połączenia właściwości szybszej osteointegracji i właściwości antybakteryjnych. Wprowadziliśmy wytwarzanie i optymalizację technologii wytwarzania powłok na implantach medycznych w oparciu o podłoże, jakim jest powłoka węglowa, czyli DLC, ale z domieszką już 2 pierwiastków, czyli srebra i krzemu. Ale to nam dało z kolei do myślenia, że występują różne inne pierwiastki, które być może mają jeszcze lepsze właściwości, czyli lepszą trombozgodność albo polepszone właściwości mechaniczne. I rozpoczęliśmy realizację projektu Mobiomet w ramach programu LIDER, gdzie mamy wachlarz 6 pierwiastków, które są dodatkiem do podłoża w postaci powłoki węglowej. Tutaj celem tego projektu jest stworzenie katalogu z przekrojem tego, czy coś się będzie lepiej sprawdzało w stomatologii, czy coś w kardiochirurgii. Doktor Bociąga zawsze zdobywała laury w nauce, ale nigdy na nich nie osiadła. Prowadziła badania na wielu zagranicznych uczelniach. Skorzystały na tym wyniki jej badań, ale także sama alma mater. To właśnie z jednego z takich wyjazdów zrodził się pomysł utworzenia pracowni DT4U. Stanford nauczył mnie patrzeć inaczej na naukę. W sposób bardzo rozsądny, bardzo użytkowy. A w zakresie inżynierii biomedycznej jest to tym istotniejsze, że to, co się opracowuje, zawsze ma użytkownika końcowego. W ramach całego programu, który był dla nas w sposób indywidualny przygotowany przez Stanford University, był taki przedmiot, który się nazywał Design Thinking. Design Thinking to nic innego jak umiejętne patrzenie na badania i rozwój pod kątem tego, jak można wykorzystać potencjał z tego płynący i efekty, jakie można tutaj uzyskać, do wdrożenia na samym końcu. A dlaczego warto być naukowcem? Z ogromną satysfakcją dla siebie można robić dużo rzeczy dla innych.